Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj temat na Waszą prośbę. Powiem o zasłonach okiennych, o firanach, jakie wieszać, jakie często są spotykane błędy w tym temacie, a niestety bywają. Dzisiaj będzie takich 6 błędów. Na samym końcu jeszcze taki mały bonus, wspomnę o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wieszaniu rolet rzymskich lub takich żaluzji drewnianych. A po co o tym mówię? Bo to są tematy takie niszowe. Ponieważ okno to duża płaszczyzna. Jeżeli zrobimy coś źle, to możemy przede wszystkim sprawić, że mniej światła będzie wpadało do naszego mieszkania, do naszego pomieszczenia. Może być w ten sposób, że dzięki odpowiednim zawieszeniu zasłon, firan, pomieszczenie stanie się większe, oczywiście optycznie, ale stanie się większe. Cała przestrzeń będzie wyższa, a nam będzie po prostu przyjemniej. Dajcie też znać, co nagrać w następnym odcinku, czy w następnych. Czy chcecie, bo takie były komentarze o aranżacji, urządzeniu garderoby i dużej szafy, czy o pralni, takim pomieszczeniu technicznym, nawet warsztatowym. Dajcie znać w komentarzu. Ok, zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Daj łapkę w górę i zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. Pierwszym błędem, o którym wspominałem już kilka razy, ja wiem, ale po pierwsze nie wszyscy oglądają wszystkie moje odcinki, po drugie wierzę, mam nadzieję, że są również tutaj nowe osoby. Pierwszym błędem jest zbyt niskie powieszenie karniszy nad oknem. Tak to już jest, że jeżeli chcemy, aby to pomieszczenie wyglądało naprawdę elegancko, a nie tak niechlujnie, to warto, a wręcz należy powiesić karnisz albo na suficie, wiem, nie wszyscy tak lubią, ale może być na suficie, albo jeżeli mamy przerwę między ramą okienną a sufitą, to w odległości 2/3 nad tym oknem. Dzięki temu powierzchnia zasłon firan nam się wydłuży. Dzięki temu optycznie podniesie nam to całe pomieszczenie. Dzięki temu przede wszystkim będzie bardziej elegancko. Nieładnie, po prostu nieładnie wygląda, jeżeli karnisz jest zaraz nad ramą okienną. Zobaczcie tą inspirację, ten rysunek, tą fotografię, a tą. Jest różnica? No jest różnica. Błąd drugi. Również związany z karniszami. Bardzo często te karnisze są po prostu za krótkie. I zasłony nie mogą wyjść poza ramę okienną, bo niestety skończył się karnisz. Jak to powinno być odpowiednio zrobione? Troszkę uzależnione jest to od tego, jak szerokie macie okno. Minimum, takie naprawdę minimum, to karnisz powinien wystawać poza ramę okienną 20 cm. Lecz czym szersze okno, tym szerzej powinien wystawać ten karnisz. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chcemy zasłonę odsłonić, to ta zasłona nie powinna nam wchodzić na okno. Przede wszystkim wtedy nam skraca to okno, mniej światła wpada do pomieszczenia. Jeżeli mamy to ładnie odsunięte na boki, widzimy cały prześwit, pięknie to, co się znajduje na zewnątrz i nic nie przysłania nam tego światła. Trzeci błąd. Powiedzmy, że pomyślałeś, zrobiłeś, masz pięknie wysoko umiejscowiony karnisz, jest on na tyle szeroki, że pomieszczą Ci się tam ładnie zasłony, tylko że te zasłony dasz jakieś takie niezbyt szerokie. Tak nie wiem, jakby brakło trochę pieniędzy na odpowiednią szerokość. I co? I przez to, gdy zasłonisz sobie te zasłonki, nie stykają się one ze sobą. Nie zakrywają po prostu całego okna. Sorry, ale faktycznie to wygląda, jakby trochę brakło, jakby ktoś trochę poskąpił pieniędzy, żeby to dołożyć tego materiału. Nie, no tak się nie robi. Powinna być odpowiednia ilość materiału. A ile? Od 1,5 nawet do 2 razy tyle, jak szerokie jest okno. Czyli jeżeli mamy
2 metry ramę okienną, to kupujemy 3 metry materiału, a nawet i 4. Pamiętajcie, że są jeszcze fałdy. Jak to przysłonimy, to nie chcemy też czasem, bo nieraz jest to zabieg taki, że nam tak pasuje, żeby ta zasłona była naciągnięta po prostu. Tak więc ona jest zazwyczaj leciutko pofalowana. Dlatego więcej tego materiału musimy kupić. Błąd czwarty z 4 rozwiązaniami. Niestety zdarza się tak, że powiesimy firany, zasłony za krótkie. Nie wygląda to ładnie. Troszkę tak jak z tą szerokością. Nie wygląda to ładnie. Mamy 4 rozwiązania, jakie możemy zastosować. Rozwiązanie numer 1. Firana, zasłona na równo z posadzką. Idealne rozwiązanie, super rozwiązanie, nie zawsze możliwe do zrobienia. Szczególnie w blokach, kamienicach, gdzie posadzka to fale Dunaju albo sufit to fale Dunaju, po prostu jest krzywo. I wtedy faktycznie może być problem ze zrobieniem powieszeniem tak idealnie zasłony firany. Wtedy lepsze będzie rozwiązanie drugie. Lecz jeżeli masz tą możliwość, lubisz i chcesz, to naprawdę bardzo ładnie wygląda, jak ta zasłona firana całuje się z podłogą. Super to wygląda. Rozwiązanie drugie to powieszenie ciut krótszej tej zasłony, ale zaznaczeniem na ciut krótsze. Nie 10 cm. Ciut krótsze to takie 2 cm nad posadzką. Ładnie to wygląda, bardzo estetycznie, jest to dobre rozwiązanie właśnie w tym momencie, jeżeli nie jesteś pewna, czy idealnie uda Ci się powiesić na równo z posadzką. Trzecie rozwiązanie, bardzo modne 2-3 lata temu, ale nadal stosowane, to zasłony pływające, takie rozlewające się na posadzkę. Powiem tak, mnie osobiście podoba się to, tylko ja wiem, zdaję sobie sprawę, że no niestety utrzymanie w czystości wtedy jest trochę utrudnione, samo sprzątanie jest utrudnione, tak? Przy odkurzaniu, myciu podłóg. Ale bardzo ładnie to wygląda, szczególnie do bardzo takich oficjalnych pomieszczeń, formalnych. To faktycznie wzbogaca jakby to pomieszczenie. Widzicie te inspiracje. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I czwarta propozycja, bardzo podobna do tej trzeciej, to również pływające, rozlewające się zasłony firany, lecz nie tak bardzo. Po prostu te 2-3, góra 4 cm jest na posadzce. To się idealnie nadaje do salonów, do sypialni, gdzie chcemy stworzyć taką przytulność, taką atmosferę domową. Bardzo fajnie to wygląda. Przy czym, tak samo jak w punkcie trzecim, no niestety nie ułatwia nam to sprzątania. Błąd piąty, bardziej techniczny. Jeżeli mamy długie karnisze, tak jak tutaj w moim przypadku to jest mój karnisz, i nie damy tam podpórki po środku, czy nawet więcej tych podpórek, bo może być naprawdę długi taki karnisz, może być przecież na całą ścianę, to ten karnisz będzie się uginał. Ja tu specjalnie w tym moim przypadku odkręciłem podpórkę, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Jeżeli są zasłony ciężkie i jeżeli jest ich dużo, to niestety będzie taki łuk. Nie idźmy tą drogą. Nie, no to musi być sztywne. Naprężone, po prostu ma być idealne, aby to wyglądało idealnie. Myślę, że wiecie i rozumiecie, o co chodzi. Idę do punktu 6. I to się zdarza niestety natarczywie. Dlaczego? Każdy może mieć swoje wytłumaczenie, według mnie z lenistwa. Niewyprasowane zasłony firany. No co mam powiedzieć? No wygląda to niechlujnie po prostu. W większości przypadków. No, nie potrafię sobie wyobrazić artystycznego zamysłu, dlaczego to jest pogniecione. Nie wiem, może wytłumaczycie mi w komentarzach, ale zazwyczaj to jest po prostu niechęć do żelazka, brak czasu, bardzo duża ilość firan i zasłon i szlak
człowieka trafia, jakże sobie pomyśli tylko o matko, mam stać teraz przez 2 godziny i to prasować. Ale o matko, będziesz na te zasłony firany patrzeć przez następne może i 2 miesiące. Nie wiem, jak często myjesz te okna. Podobno statystycznie coraz rzadziej, coraz mniej myjemy. A może i słusznie. Moim zdaniem jest to duży błąd. Nie powinniśmy do tego dopuszczać, bo po prostu nie wygląda to ładnie. I teraz taki bonus, jeżeli chodzi o rolety rzymskie i czasem żaluzje drewniane. Przypomniało mi się to podczas pisania scenariusza do tego odcinka, bo niestety czasem bywa w ten sposób, że ludzie chcą sobie powiesić w ramie okiennej żaluzję lub roletę rzymską i nie pomyślą, nie przewidzą tego, że materiał po zwinięciu, czy żaluzja drewniana po zwinięciu zabiera pewną wysokość. I na przykład tak jak w tym przypadku jest, okno się już nie otworzy. Czy macie tą żaluzję odsłoniętą, czy zasłoniętą, czy roletę? No niestety, jeżeli powiesiliście to w ramie okiennej, a ta rama okienna nie jest dużo wyżej od samego okna, to niestety będziecie mieli problem. Taką żaluzję, jeżeli chcecie okna otwierać, taką roletę, powinniście powiesić nad ramą okienną. Oczywiście odpowiednia szerokość, podobnie do zasłon, tak żeby to było też funkcjonalne, nie tylko ładne estetycznie. Ten odcinek był na Waszą prośbę. Mam nadzieję, że się wielu z Was przyda. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć w przyszłości. Czy jak urządzić garderobę, dużą szafę, czy pralnię i ewentualnie jakiś warsztat, takie pomieszczenie techniczne bardziej. Jeżeli się podobało, to liczę na tą łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.